Krzeszów nad Sanem, niepozorna osada na rubieżach Rzeczypospolitej. Przez wieki spotykały się tu kultury i narody. Katolicy, prawosławni, unici i Żydzi tworzyli barwną mozaikę, a przez port na Sanie płynęły towary aż nad Bałtyk. Miasto wielokrotnie palone, plądrowane i pustoszone przez wojny straciło swój dawny blask i miejski status, a jednak przetrwało. Dziś to wieś, w której wciąż czuć ducha dawnego miasta. Krzeszów, czyli Krzeszów nad Sanem, to miejscowość w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim. Leży nad rzeką San, na zachodnim skraju płaskowyżu tarnogrodzkiego. Rys historyczny. Krzeszów to jedna z najstarszych osad nad Sanem. Pierwsze ślady osadnictwa sięgają wczesnego średniowiecza. Na wzgórzu Rotunda, zwanym Górą Zamkową, istniał gród obronny. Strzegł przeprawy przez rzekę i był ważnym punktem na szlakach handlowych prowadzących do Sandomierza, Lwowa i na Węgry. Pierwsza pisemna wzmianka o Krzeszowie pochodzi z 1390 roku. W średniowieczu miejscowość wielokrotnie zmieniała właścicieli. Była w rękach Kmitów, Tarnowskich, a później Firlejów. Pod koniec XVI wieku trafiła do Jana Zamojskiego, żyjącego w latach 1542 a 1605 i została włączona do ordynacji zamojskiej. Od tej pory Krzeszów stał się stolicą tzw. Klucza Krzeszowskiego i ważnym ośrodkiem zarządzania dobrami ordynackimi. Z miejscowością wiązały się także losy rodziny Zamojskich. W krzeszowskiej Rotundzie swoje ostatnie chwile spędziła Barbara, żona kanclerza Jana Zamojskiego, która zmarła tu w 1610 roku. W 1641 roku król Władysław IV nadał Krzeszowowi prawa miejskie. Wytyczono rynek i sieć ulic. Miasto rozwijało się gospodarczo. Funkcjonował port rzeczny, przez który spławiano towary w dół Sanu. Działała huta szkła, a także liczne warsztaty rzemieślnicze. Odbywały się targi i jarmarki. Krzeszów stał się miejscem spotkań kupców i rzemieślników z całej okolicy. Jedną z najważniejszych gałęzi dawnej gospodarki był transport rzeczny. Krzeszów, położony nad Sanem, już od XV wieku pełnił rolę głównego portu rzecznego w tej części Rzeczypospolitej. To stąd przed bitwą pod Grunwaldem spławiano żywność dla wojsk Władysława Jagiełły aż do Płocka. Przez wieki wysyłano z Krzeszowa w świat zboże, drewno, płótna, miód czy wyroby garncarskie. Towary te docierały nawet do Gdańska. W miejscowych warsztatach budowano solidne statki i tratwy, a życie gospodarcze miasteczka tętniło wokół portu. W połowie XVII wieku przez kilka lat mieszkał na Zamku Krzeszowskim książę Jeremi Wiśniowiecki, który właśnie tutaj spisał swój testament. Jeremi Wiśniowiecki, żyjący w latach 1612 a 1651. Przybywał tu razem z żoną Gryzeldą Zamojską Wiśniowiecką oraz synem Michałem Korybutem Wiśniowieckim.
przyszłym królem Polski. W 1658 roku krzeszowski zamek gościł Marię Kazimierę d'Arquien, ówczesną żonę Jana Sobiepana Zamojskiego. Później została ona żoną króla Jana III Sobieskiego i przeszła do historii jako królowa Marysieńka. Maria Kazimiera d'Arquien. Rozwój Krzeszowa często hamowały klęski. Był kilkakrotnie niszczony przez najazdy tatarskie. W XVII wieku ucierpiał w czasie wojen kozackich i potopu szwedzkiego. Później trawiły go pożary i epidemie. Po pierwszym rozbiorze polski Krzeszów znalazł się w granicach Austrii. W 1809 roku wszedł w skład Księstwa Warszawskiego. Po kongresie wiedeńskim w 1815 roku trafił do Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim. Przez wiele lat okolica leżała tuż przy granicy między zaborami austriackim i rosyjskim, co silnie wpływało na życie mieszkańców. Handel, podróże i codzienne kontakty były utrudnione przez przepisy graniczne. Życie religijne i kulturalne Krzeszowa było różnorodne. Na wzgórzu znajdował się kościół parafialny, który w zmienionej formie istnieje do dziś. Wygląd współczesny kościoła po wymianie drewnianych gontów na odeskowane ściany w roku 1898. Obok niego stała cerkiew unicka. Trochę dalej była cerkiew prawosławna, wybudowana w miejsce drewnianej w 1910 roku. W rynku wznosiła się synagoga. Po tych świątyniach, poza kościołem, nie pozostał jednak żaden ślad. Dawne cmentarze, unicki i prawosławny, które znajdowały się przy cerkwiach, również się nie zachowały. Przybliżone rozmieszczenie obiektów cerkwiska. Synagoga natomiast stała w rynku od strony ulic Sieniawskiej i Ogrodowej. Znajdowała się na terenie, gdzie dziś mieści się przedszkole. Była tam też rytualna łaźnia. W Krzeszowie żyła bowiem liczna społeczność żydowska, trudniąca się głównie handlem i rzemiosłem. W 1824 roku założono w Krzeszowie nowy cmentarz parafialny. Wtedy przeniesiono pochówki ze starego cmentarza przykościelnego. Świadczy o tym kaplica z tablicą Pamiątka przechowania kości, 1824 rok. Zakończono wtedy pochówki na cmentarzach przy cerkwi prawosławnej i grekokatolickiej. Do dziś istnieje natomiast cmentarz rzymskokatolicki. Zachował się też cmentarz żydowski. W 1869 roku, po powstaniu styczniowym, Krzeszów utracił prawa miejskie i stał się osadą. Od tego czasu zaczął powoli tracić znaczenie administracyjne. Panorama Grodu Krzeszów w wykonaniu artystów krakowskich Jerzego Ziemowita-Podkowy
i Tadeusza Kwaśnika. To dzieło ożywia przeszłość. Wiernie oddaje wygląd i klimat dawnego Krzeszowa, zapraszając do podróży w czasie. Tragiczne lata I i II wojny światowej. Najtragiczniejsze były wydarzenia XX wieku. W 1914 roku front I wojny światowej zatrzymał się na Sanie. Wskutek ostrzałów artyleryjskich i zaciekłych walk Krzeszów został niemal doszczętnie zniszczony. Spłonęło około 80% zabudowy, w tym cerkiew, resztki zamku i spichrze. Mieszkańcy ciężko ucierpieli wskutek działań wojennych. Widok spalonego Krzeszowa w latach I wojny światowej. W dwudziestoleciu międzywojennym wieś powoli podnosiła się z ruin. Działały sklepy, warsztaty i szkoła. Krzeszów odbudowany po I wojnie światowej. Kolejne nieszczęścia przyniosła II wojna światowa. Podczas niemieckiej okupacji Niemcy dokonali licznych zbrodni. Zginęło wielu mieszkańców. Miejscowa społeczność żydowska została przez okupanta wymordowana. Podczas II wojny światowej mieszkańcy Krzeszowa aktywnie angażowali się w walkę z niemieckim okupantem. Wielu z nich wstąpiło do Armii Krajowej, tworząc oddziały partyzanckie działające w Lasach Janowskich. Dowódcą krzeszowskiego oddziału był porucznik Józef Wójcik, pseudonim Mały. Wiosną 1944 roku jego żołnierze odbywali szkolenia w ramach przygotowań do akcji Burza. W czerwcu 1944 roku Niemcy rozpoczęli wielką operację przeciwpartyzancką Sturmwind 1 i 2. To wtedy rozegrała się największa bitwa partyzancka na ziemiach polskich – Bitwa nad Branwią, inaczej zwana Bitwą na Porytowym Wzgórzu. Tu nad Branwią trwały walki. Most kolejki wąskotorowej nad Branwią zbudowanej w okresie II wojny światowej. W cieniu operacji Sturmwind 1 i 2 doszło do tragedii oddziału z Krzeszowa. Partyzanci zostali zaskoczeni w bunkrze w Goździe Huciańskim i wpadli w ręce Niemców. Zostali pojmani przez oddział Kałmuków w służbie niemieckiej. Schwytano 16 osób, w tym jedyną kobietę, Wandę Wasilewską, pseudonim Wacek, młodą łączniczkę Armii Krajowej. Wszyscy zostali przewiezieni do siedziby Gestapo w Biłgoraju. Tam poddano ich wyjątkowo brutalnym przesłuchaniom. Wanda, korzystając z chwili nieuwagi strażnika, wyskoczyła przez okno, podejmując rozpaczliwą próbę ucieczki. Pomimo brawurowej ucieczki została zastrzelona przez Niemców. Ulica nosi nazwę Wacek Wasilewskiej, aby nie mylono polskiej bohaterki ze zdrajczynią Polski, noszącej to samo imię i nazwisko.
Wanda Wasilewska i jej przyjaciółka Janina Jaga, przysiężniak, obie łączniczki Armii Krajowej, zginęły w 1944 i 1945 roku. Janina Przysiężniak po aresztowaniu przez Urząd Bezpieczeństwa, po całonocnym przesłuchaniu i torturach została zastrzelona strzałem w plecy przez funkcjonariusza z Niska. Była w 7. miesiącu ciąży. Smutno patrzeć na te zdjęcia. Młode, piękne kobiety, a spotkał je tak okrutny los. Kilka dni później, 1 lipca 1944 roku, towarzysze Wandy Wacek-Wasilewskiej zostali rozstrzelani w lesie Rapy pod Biłgorajem. Po wojnie ciała rozstrzelanych ekshumowano i złożono na cmentarzu parafialnym w Krzeszowie. W 1995 roku odsłonięto pomnik poświęcony partyzantom z tego regionu. Pomnik poległym w 1944 roku żołnierzom Armii Krajowej Ziemi Krzeszowskiej rozstrzelanych w Rapach koło Biłgoraja. Tablice pamięci na kaplicy cmentarnej poświęcone są poległym żołnierzom Armii Krajowej. Historia oddziału porucznika Małego i tragiczny los Wandy Wasilewskiej na trwałe wpisały się w pamięć mieszkańców. To symbol odwagi i ofiary poniesionej przez Krzeszów w walce z niemieckim okupantem. Książka o Krzeszowie. Książka pani Heleny Pisuli pod tytułem Krzeszów. Historia fotografią opowiedziana przedstawia dzieje miejscowości od dawnych czasów po współczesność. Zawiera wiele cennych, unikatowych fotografii. Publikacja została starannie opracowana graficznie. To źródło wiedzy i piękna pamiątka dla wszystkich zainteresowanych historią Krzeszowa i regionu. Szukając śladów historii w Krzeszowie. Krzeszów ma niezwykle bogatą historię. Zawieruchy dziejowe sprawiły jednak, że do naszych czasów przetrwało z niej tylko niewiele śladów. Kościół rzymskokatolicki w Krzeszowie, jako jedyna świątynia, przetrwał zawieruchy dziejowe I wojny. Jest najważniejszym zabytkiem miejscowości. Świadczy o bogactwie, szczodrości i zapobiegliwości dawnych właścicieli Krzeszowa z ordynacji zamojskiej. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny powstał w tej formie w XVIII wieku, budowany od 1727 roku, konsekrowany w 1744. I mimo pożarów i zniszczeń przetrwał do dziś. W czasie I wojny światowej w 1914 roku został uszkodzony, ale odnowiony już w 1920 roku. Kolejne restaurowanie nastąpiło w latach powojennych. Między innymi gruntowna przebudowa prezbiterium w 1976 roku. W latach 2000 kościół przechodził gruntowne naprawy, łącznie z wymianą poszycia dachowego i fundamentów w 2023 roku. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowskiej Rotunda, powstałe w 2006 roku, znacznie przyczyniło się do renowacji kościoła parafialnego. Kościół powstał dzięki wsparciu ordynacji zamojskiej, w tym Katarzyny Zamojskiej. Doprowadziła ona do rozbiórki wcześniejszej świątyni i budowy obecnej w 1727 roku. Później Maurycy Zamojski sfinansował jego restaurację w 1898 roku. Matka Boża z Dzieciątkiem, zwana Loretańską,
a w miejscowej tradycji krzeszowską. To obraz z XVIII wieku. Święta Wilgefortis w przedsionku kościoła została prawdopodobnie przeniesiona z cerkwi unickiej. To legendarna chrześcijańska święta, której dzięki modlitwie wyrósł brodaty zarost, by uniknąć niechcianego małżeństwa. Została przez to ukrzyżowana z rozkazu ojca. Jest czczona jako patronka kobiet prześladowanych i proszona o uwolnienie od trudnych spraw. W ikonografii bywała ukazywana jako ukrzyżowana, a czasem ze zrzuconym butem, symbolizującym wyzwolenie od trudności i zniewolenia. Często przedstawiano ją z bujną brodą, co w ikonografii podkreślało jej niezwykłą, cudowną naturę. W osi fasady zachodniej usytuowana jest wolno stojąca drewniana dzwonnica, wzniesiona w 1898 roku, na miejscu starej z 1721 roku. Obok stoi drewniana kaplica z 1905 roku, wspomniana wcześniej w filmie. We wnętrzu kaplicy znajduje się kamienna płyta z napisem „Pamiątka przechowania kości 1824 rok”. Pozostałości dawnego cmentarza przykościelnego, z którego przeniesiono kości na nowo założony cmentarz. Na cmentarzu kościelnym przy wschodnim ogrodzeniu stoi krzyż wykonany z jednego bloku piaskowca. Krzyż ten przypomina o ofiarach wielkiej manifestacji patriotycznej w Warszawie w 1861 roku, brutalnie stłumionej przez władze carskie. Dawna wikarówka mieści dziś Izbę Pamięci. Gromadzone są w niej pamiątki i dokumenty związane z historią Krzeszowa i jego mieszkańców. Po cerkwiach prawosławnej i unickiej, czyli grecko-katolickiej, oraz po synagodze nie ma już widocznych śladów. Dziś w miejscach, gdzie stały te obiekty na wzgórzu, znajdują się jedynie niewielkie polany. Miejsce cmentarza prawosławnego. Miejsce cmentarza unickiego. Miejsce cerkwi prawosławnej. Miejsce cerkwi unickiej. W rynku, w miejscu, gdzie trwa remont przedszkola, nie ma już synagogi. Zamek w Krzeszowie powstał około 1465 roku z inicjatywy rodu Kmitów. Stał na szczycie wzgórza Rotunda i pełnił funkcję obronną oraz administracyjną. W XVII wieku został rozebrany. Na jego miejscu zamojscy wznieśli modrzewiowy dwór. Dwór stał się siedzibą zarządu ordynacji i centrum życia gospodarczego okolicy. Czas zatarł ślady tych obiektów, a także grodziska i folwarku. Teren rotundy jest gęsto porośnięty i niedostępny. Widoczny jest tylko jeden współczesny obiekt.
W ewidencji zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w geoportalu zaznaczony jest Zamek Krzeszowski. Prostokątny budynek w centrum mapy to wspomniany współczesny budynek. O tym, czym jest trzeci obiekt, powiemy w dalszej części filmu. Warto zauważyć, że od gospodarstwa agroturystycznego obiekty układają się mniej więcej w jednej linii. Z tego ujęcia dronem dobrze widoczny jest okrągły kształt wzgórza Rotunda. Gdy ruszymy dronem i zmieni się układ świateł oraz cieni, widok okręgu staje się mniej wyraźny. Okrągły kształt rotundy jest dobrze widoczny z góry w widoku sferycznym. To, że Kościół przetrwał burzliwe dzieje, wydaje się cudem. Po drodze z rynku na rotundę natrafimy na murowaną kapliczkę. Kaplica u stóp rotundy pochodzi z połowy XIX wieku. Zbudowana z czerwonej cegły, powstała jako wotum za ustanie epidemii. Cudowne źródełko. Jadąc 3 km od centrum Krzeszowa, po minięciu Krzeszowa Dolnego docieramy do cudownego źródełka. Źródełko leży przy niewielkim wzniesieniu zwanym Komanowa Góra, niedaleko Krzeszowa Dolnego. Miejscowa tradycja podaje, że dawno temu przy małym źródle ukazała się Matka Boska. Od tamtej chwili woda zyskała moc leczniczą, szczególnie na choroby oczu. W 1867 roku za sprawą Wawrzyńca Góry, młynarza, wzniesiono przy źródle kapliczkę jako wotum dziękczynne. Po latach postawiono obok niej murowaną kaplicę. To małe sanktuarium stanowi przestrzeń duchowego skupienia, a zarazem źródło wody słynącej z właściwości leczniczych. Można tu dojechać i pobrać wodę ze studni. Jest też zagospodarowane dojście i parking. Widok na Krzeszów Dolny i w dali Krzeszów. Cmentarze. Ze zdziwieniem odkryliśmy, że w Krzeszowie znajduje się aż 8 udokumentowanych cmentarzy. Ta liczba najlepiej świadczy o wielokulturowości i wielowyznaniowości dawnego miasteczka. Jest też dowodem dramatycznych wydarzeń, które na przestrzeni wieków odcisnęły swoje piętno na tej ziemi.
Większość z tych cmentarzy jest już dziś zapomniana, a czas zatarł po nich niemal wszystkie ślady. Cmentarz parafialny w Krzeszowie funkcjonuje od 1824 roku. Cmentarz oprócz podstawowej funkcji ma także dużą wartość historyczną. Znajdują się tam m.in. nagrobki ziemiaństwa, urzędników magazynów solnych, obelisk powstańców styczniowych, a także pomnik i groby żołnierzy Armii Krajowej. Krzyż upamiętniający powstańców styczniowych. Polacy z Krzeszowa walczyli na wielu frontach świata. Jedni oddali życie w partyzantce, inni zginęli w wyniku politycznych porachunków. Wielu zostało na emigracji. Na cmentarzu w Krzeszowie spoczywa legionista Edward Czechowicz i major Bronisław Łokaj, bohater spod Monte Cassino. Pochowani są tu także inni mieszkańcy, jak żołnierz walczący pod Narwikiem i nad kanałem La Manche. Grób majora Bronisława Łokaja. Krzeszowskie wzgórza w widoku z nad Sanu. Cmentarz żydowski z XVII wieku położony jest na malowniczym zboczu wzniesienia nad rzeką San. Droga na cmentarz prowadzi koło parku linowego. Kirkut został zniszczony podczas II wojny światowej. Zachowało się kilkadziesiąt macew. Obecnie Kirkut jest chroniony jako zabytek. Społeczność żydowska przez stulecia była ważną częścią Krzeszowa i współtworzyła jego dzieje. Dziś jej dawni mieszkańcy spoczywają w tej ziemi wraz z pamięcią o minionych pokoleniach. Okrutna i nieludzka wojna unicestwiła całą kulturę, tradycję i dorobek tej społeczności. Pozostały jedynie samotne cmentarze, opuszczone i bez potomków, którzy mogliby odwiedzać te groby. Jednym z najtragiczniejszych wydarzeń ostatniej wojny była zbrodnia dokonana przez niemieckich nazistów w listopadzie 1942 roku. Cmentarz ofiar masowych egzekucji Żydów. W lesie Chojniak zamordowano wówczas ponad 1500 Żydów z Krzeszowa i okolicznych miejscowości. Pozostałych wywieziono do obozu zagłady w Bełżcu. W miejscu kaźni znajdują się dziś masowe groby ofiar. Pamięć o nich upamiętnia pomnik ufundowany w 1986 roku przez Charlesa Schreibera, potomka krzeszowskich Żydów.
milczeniu lasu hojniak trwa pamięć o tych, którzy tu zostali, a pomnik świadczy o ich życiu i okrutnej historii. W rejestrze zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa w geoportalu naniesione są lokalizacje cmentarzy przykościelnego, prawosławnego i unickiego. O cmentarzach przykościelnym, prawosławnym i unickim wspominaliśmy już w filmie, ale gdy polecimy trochę dalej w kierunku Podolszynki Ordynackiej, napotkamy 7. cmentarz. Cmentarz choleryczny. W 1846 roku w Polsce pojawiła się epidemia cholery, dotykając Małopolskę i Podhale. Była to epidemia wyjątkowo ciężka. Świadectwem XIX-wiecznych epidemii w Krzeszowie jest cmentarz choleryczny, na którym grzebano ofiary tej groźnej choroby. Nie ma tu żadnych grobów, ani ich śladów. Było tu wyrobisko piasku i znajdowano tu kości. Ósmy cmentarz znajduje się na wzgórzu Rotunda. Cmentarz wojenny. Są tu pochowani żołnierze rosyjscy i austriaccy polegli w czasie kampanii w połowie 1915 roku. Według mapy cmentarz jest w tym miejscu. Krzeszów. Współczesne oblicze. Krzeszów w dawnych dziejach był miastem. Przypomina o tym pamiątkowy głaz z płaskorzeźbą Matki Boskiej z Dzieciątkiem w tradycji krzeszowskiej. Na drugiej stronie znajduje się kotwica opleciona liną, herb Krzeszowa i symbol dawnego portu i handlu aż do Gdańska oraz napis Krzeszów 1641 rok do 1869. Symbol herbowy Krzeszowa znalazł swoje miejsce w zegarze słonecznym, gdzie kotwica odmierza czas. Kotwicę wykonał w 2010 roku kowal metaloplastyk Marek Michowski. Kotwica to też tradycyjnie używany symbol nadziei, stabilności i metafora łodzi życia w ikonografii chrześcijańskiej. Uwagę zwraca pomnik, niezłomny świadek historii Krzeszowa. Pomnik powstał w okresie rosyjskiego zaboru. Stał na nim wtedy car Aleksander II. W okresie II Rzeczypospolitej widniał na nim medalion z podobizną Józefa Piłsudskiego. Po 1945 roku była na nim tablica z profilami Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Po 1989 roku pomnik pozostał bez dedykacji, stojąc jako neutralny znak historii. Obecnie pomnik jest poświęcony mieszkańcom Krzeszowa, zesłanym na Sybir za udział w powstaniu styczniowym. Widok pomnika od tyłu. Nie wiadomo, jak wyglądał rynek krzeszowski przed wiekami, gdy Krzeszów był miastem. Wiemy natomiast, jak wyglądał na krótko przed I wojną światową. Na wzgórzu, oprócz kościoła, widoczna jest cerkiew prawosławna. Tak mógł wyglądać w dzień targowy.
Tak wyglądał w rzeczywistości na oryginalnej fotografii. Tak wygląda obecnie dokładnie w tym samym ujęciu. Krzeszów do dziś zachował swój średniowieczny układ urbanistyczny. Centralny rynek stanowi serce miejscowości, a od niego promieniście odchodzą główne ulice. Ten historyczny układ przestrzenny nadaje Krzeszowowi niepowtarzalny charakter. Przypomina także o jego długiej przeszłości jako miasteczka ożywionego handlem i codzienną aktywnością mieszkańców. Rynek jest zadbany i czysty. Nie jest cały pokryty kostką, a sporo tu zieleni. Dzięki temu rynek zachował przyjazny i estetyczny charakter. Miejsce wokół fontanny sprzyja relaksowi. Na rynku znajduje się rondo, w którym zbiegają się trasy z 3 kierunków. Trasy do Tarnogrodu, Biłgoraja i droga przez most na Sanie do ronda w Kopkach. Droga w kierunku Biłgoraja. Droga w kierunku Tarnogrodu. Droga wojewódzka 863 od ronda w Kopkach przez Krzeszów do Tarnogrodu. Rynek pełni więc nie tylko funkcję centrum miejscowości, lecz stanowi również węzeł komunikacyjny. Ruchliwa droga przecinająca rynek stanowi pewien mankament. Elektryczne pojazdy przemkną cichutko, ale takie już nie należą do cichych. Obecnie przez Krzeszów nie przebiega linia kolejowa. Jednak w czasie II wojny światowej biegła tędy wybudowana przez Niemców kolejka wąskotorowa na trasie Rudnik-Tarnogród. Rynek w Krzeszowie to centrum administracyjne i kulturalne, w którym mieszczą się lokalne instytucje publiczne. Urząd Gminy w Krzeszowie. Urząd Gminy w Krzeszowie to nowoczesna placówka samorządowa. Obsługuje mieszkańców i wspiera rozwój lokalnej społeczności. Prowadzi także działania administracyjne oraz inicjatywy kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie to serce życia kulturalnego gminy. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie ma bardzo bogatą ofertę form aktywności kulturalnej. Prowadzi zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i recytatorskie. Organizuje wystawy, koncerty, przedstawienia oraz imprezy dla dzieci i dorosłych.
Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie jest znany z plenerów malarskich, festiwalu Powidlaki, gadań, przeglądów kolęd i spotkań patriotycznych. Działa tu też amatorski teatr dramatyczny Jan Kuźnia. W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury działa również biblioteka publiczna. Mieści się tu również mały skansen, Krzeszowska Chata. Gminny Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Gminy aktywnie włącza się w ogólnopolskie akcje kulturalne i edukacyjne, takie jak Tydzień Bibliotek czy Narodowe Czytanie. Szanowni Państwo, w ponad tysiącletnich dziejach naszej ojczyzny literatura zajmuje szczególne miejsce. Od wieków przechowuje obyczaje i tradycje, przypomina o wartościach, które jednoczą narodową wspólnotę. Stąd i siebie, i swe plemię, stąd roczną czelać i przytek opatruje swój dobytek. Jemu sady obradzają, jemu pszczoły miód dawają. Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie współpracuje ze szkołami i stowarzyszeniami, wspiera lokalnych twórców i promuje produkty regionalne. Warto przy tym wspomnieć o kole gospodyń wiejskich działającym w Krzeszowie. Za jego sprawą 4 produkty regionalne trafiły na listę produktów tradycyjnych. Są to krupiak, wypiek o unikalnym smaku i recepturze, kruszon, słodkie ciasto znane w całej okolicy, orzechówka krzeszowska, nalewka według domowych receptur, powidła krzeszowskie, owoc tradycyjnych jesiennych smażeń śliwek, słynne powidła krzeszowskie oraz farsz do pierogów, zwanych zdudami, zostały uhonorowane prestiżową nagrodą Perła Smaku Regionów. Dzięki funduszom unijnym budynek Gminnego Ośrodka Kultury został zmodernizowany i wyposażony w nowoczesny sprzęt. Dziś Gminny Ośrodek Kultury to centrum kultury gminy. Łączy tradycję z nowoczesnością i integruje mieszkańców. Chciałem podziękować panu staroście za fundowane naszą życzliwość. Tu w Krzeszowie zawsze świeci słońce i w całej Polsce. Niech to słońce dla Polski nigdy nie zagaśnie, niech nigdy nie zagaśnie dla Krzeszowa. Państwo radni wszystkich szczebli, dyrektorzy, szefowie instytucji otoczenia rolnictwa. Dobrze, słuchajcie kochani, nieco otworzymy. – 2010 rok. Jak ten czas leci?
Jezus Maria! Ratownicy przystępują do działania, zabezpieczają miejsce zdarzenia płachałkami, znakiem wypadek. To jest akcja ratunkowa. Kocham cię, mama, dobrze o tym wiesz. Zdrowie dla ciebie, wszystko prawda ty. Nie wiem, czy to tak fajnie, cały dzień na online. Żeby się czuł, żeby było normalnie. Dziewczynki gotowe? I mają do pokonania już teraz większy dystans, bo zaraz wrócą tutaj z nami. Wszyscy gotowi jesteście? Bardzo duża grupa i to się tylko cieszyć. Proszę zobaczyć, jaki dystans. Czekają z medalami dla Ciebie. Tutaj Michał, na prawę! Michał, tutaj jest na mecie. Piotrek, szybciej! Tutaj się spotykamy na linii mety. No i panowie, doping! Tu powinno być dopingu, brawo! Ale ważne, udział. Wyrzucamy! No proszę, jak to fajnie. Tylko czy mama pozna swoje dziecko potem? Ciasta, które... Start! Przy rynku działają dwie przychodnie lekarskie. Centrum Medyczne Kinesis. Tuż obok działa przychodnia Nasze Zdrowie Niwińscy. W rynku znajduje się również przedszkole. Obecnie jego budynek jest w remoncie, dlatego placówka tymczasowo działa w szkole. Wcześniej była tu strażnica strażacka, która została przeniesiona do nowo wybudowanego budynku obok stadionu. Remiza w nowej lokalizacji. Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krzeszowie to firma niezbędna dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i rozwoju gminy.
Rynek nie pełni już swojej pierwotnej roli, dlatego jarmarki i imprezy odbywają się na placu targowym. Przy rynku stoi zabytkowy budynek, wzniesiony jako jeden z pierwszych murowanych obiektów po I wojnie światowej. Poza rynkiem stoi budynek z roku 1923, ładnie odrestaurowany. Poruszając się ulicami poza rynkiem, zauważymy, że praktycznie wszystkie budynki są nowe lub odnowione. Dzień odbioru odpadów zgodny z harmonogramem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie. Odpady podlegają segregacji. Oto Nowy Krzeszów. Szkolnictwo. Historia edukacji w Krzeszowie sięga 1819 roku, kiedy powstała pierwsza szkoła parafialna prowadzona przez Kościół. W latach od 1936 do 1939 wzniesiono nowy, murowany budynek szkoły podstawowej, który jednak został zniszczony podczas II wojny światowej. Po wojnie, pomimo trudnych warunków, w ramach walki z analfabetyzmem organizowano kursy dla dorosłych. Z czasem placówkę rozbudowywano i modernizowano. W 1999 roku powstało gimnazjum, które w 2001 roku przeniosło się do nowo wybudowanego budynku. W 2007 roku szkoła podstawowa i gimnazjum zostały połączone w zespół szkół. Po likwidacji gimnazjów w 2019 roku szkoła podstawowa w Krzeszowie nad Sanem działa samodzielnie jako placówka publiczna. Kontynuuje ponad 60-letnią tradycję, w której uczniowie odnoszą sukcesy zarówno w nauce, jak i w sporcie. Szkoła aktywnie angażuje się w konkursy, projekty edukacyjne i inicjatywy społeczne, promując rozwój uczniów w różnych dziedzinach. Jest także ważnym centrum życia lokalnej społeczności, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do edukacji. Sport. Klub sportowy Rotunda to klub sportowy działający w Krzeszowie. Powstał w 2001 roku z inicjatywy miejscowych strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej. Klub od początku łączy działalność sportową z tradycjami strażackimi, a jego zawodnikami często byli druhowie z miejscowej jednostki. Rotunda prowadzi drużynę seniorów oraz zespoły młodzieżowe, stawiając na szkolenie dzieci i młodzieży. Mecze odbywają się na stadionie nad Sanem, wyposażonym w boiska treningowe i orlik.
Dzięki pasji zawodników, działaczy i wsparciu społeczności klub stał się ważnym ośrodkiem sportu w gminie i regionie. W Krzeszowie wykorzystano naturalne wzgórze do stworzenia stoku narciarskiego Złoty Stok. Trasa zjazdowa ma około 500 metrów długości i 65 metrów różnicy poziomów. Stok jest oświetlony, dośnieżany i działa przez cały sezon zimowy. Do dyspozycji narciarzy jest wypożyczalnia sprzętu, szkółka z instruktorem, serwis nart oraz zaplecze gastronomiczne. Dzięki malowniczemu położeniu i dobrej infrastrukturze Złoty Stok stał się popularnym miejscem zimowego wypoczynku. Odwiedzają go nie tylko mieszkańcy gminy, ale także turyści z całego regionu. Na szczycie stoku znajduje się punkt widokowy, z którego roztacza się wspaniały widok na Dolinę Sanu. Widok w kierunku zachodnim zasłaniają drzewa, więc trzeba wznieść drona. Perspektywa powietrzna ogranicza dziś widoczność horyzontu. Natomiast z nad cudownego źródełka udało się uchwycić ujęcie, na którym widać stalową wolę na horyzoncie ponad Krzeszowem. Rekreacja i relaks. W Krzeszowie działa ośrodek sportu i rekreacji Błękitny San. To nowoczesny kompleks rekreacyjno-sportowy położony nad brzegiem Sanu w malowniczym otoczeniu przyrody. To miejsce, gdzie mieszkańcy i turyści mogą aktywnie spędzać czas. Do atrakcji należą spływy kajakowe, park linowy, kort tenisowy, boisko do siatkówki plażowej czy paintball. Ośrodek oferuje także pole namiotowe z pełnym zapleczem sanitarnym i dostępem do Wi-Fi oraz wiatę grillową idealną na spotkania i imprezy. Błękitny San dzięki ofercie i położeniu to ważne centrum sportu i rekreacji w regionie, chętnie odwiedzane przez mieszkańców i turystów. Park linowy. Tuż obok pole paintballowe. W Krzeszowie dostępne są obiekty noclegowe, które pozwalają zatrzymać się na dłużej i wygodnie zwiedzać okolice. Jednym z nich jest gospodarstwo agroturystyczne na wzgórzu Rotunda. Spokojne miejsce w Dolinie Sanu, otoczone zielenią. Miejsce to sprzyja wypoczynkowi oraz pieszym i rowerowym wędrówkom. Inne miejsce to hotel i restauracja Babylon. Oferuje komfortowe noclegi oraz smaczną kuchnię, a także przestronne sale na wesela i spotkania okolicznościowe. Przez Krzeszów wiodą dwa szlaki rowerowe. Szlak czerwony, śladami 4 kultur. Startuje tu na malowniczym wzgórzu Rotunda i prowadzi przez 20 km do Kuryłówki.
Drugi to Szlak Zielony, atrakcje turystyczne regionu. Szlak w widłach Wisły i Sanu ma długość 115 km. W pobliżu biegnie wschodni szlak rowerowy Green Velo o długości około 2000 km. To najdłuższa trasa w Polsce. Przebiega on po drugiej stronie Sanu. Aby dotrzeć do Krzeszowa, trzeba zboczyć z trasy o około 4 km. Krzeszów warto poznać.